Działa. Dobra, więc na początku parę słów o projekcie. Ja jestem w Holm Security. Jest to projekt szwedzki i firma działa w branży cyberbezpieczeństwa i naszym głównym produktem jest platforma do zarządzania podatnościami. I przez podatności rozumiem tu zarówno podatności techniczne, czyli możemy skanować serwery, sieci i komputery pracowników, jak i podatności ludzkie, czyli możemy dostarczać różne narzędzia do edukacji, na przykład symulacje ataków phishingowych lub tworzenie takich interaktywnych treningów na temat potencjalnych zagrożeń w sieci. Jeśli chodzi o team, to team techniczny to jest ponad 20 osób, natomiast z Profil Software mamy w tej chwili 3 deweloperów. Jest to Mateusz, który jest full stack deweloperem w Team Skanie, czyli teamie, który odpowiada za właśnie te skanery, o których powiedziałem. Jest Patryk. Patryk jest full stack deweloperem właściwie we wszystkich teamach, jakie są. I jestem ja, jestem frontend deweloperem w Team Portal, czyli zespole, który odpowiada za dashboard do wyświetlania tak naprawdę wyników tych skanów oraz stanowiący interfejs do całego naszego backendu. Jeśli chodzi o technologię, no to mamy w tej chwili 2 aplikacje frontendowe, starą i nową. Stara jest napisana w PHP i w AngularJS-ie, natomiast jest ona sukcesywnie przepisywana na nową aplikację, która jest już napisana w Vue w wersji 3. No i jak nie trudno się domyślić, cały backend opiera się na Pythonie i na Django REST Frameworku. Tyle o projekcie. Teraz przechodząc do tematu mojej prezentacji, powiem parę słów o bibliotece, która nazywa się Mock Service Worker. Jest to biblioteka, która służy do mokowania serwera HTTP i w Holm Security używamy jej zarówno do testowania, jak i do developmentu. Myślę, że większość z Was miała okazję korzystać z jej w przypadku pisania testów, natomiast może nie wszyscy właśnie używali jej do developmentu. Zaletą tej biblioteki jest bardzo łatwa konfiguracja, właściwie brak konfiguracji. Tak naprawdę po zaimportowaniu biblioteki wszystko działa. Jedyne, co nam zostaje, to zadeklarowanie naszych handlerów, czyli funkcji, które odpowiadają na requesty HTTP. Przechwytują na żądania HTTP na poziomie sieci, to znaczy z punktu widzenia naszej aplikacji wygląda to tak naprawdę jak osobny serwer i dzięki temu nie wymaga zmian w kodzie naszej aplikacji, więc jeśli mamy tak naprawdę zagwarantowane, że w momencie, kiedy ten service worker działa i kiedy nie działa, to będziemy mieli identyczne zachowanie. Można ją stosować w 2 środowiskach. Pierwszą z nich jest przeglądarka i to robi się głównie w celach developmentu i debugowania oraz w Node.jsie, czyli w środowisku, w którym uruchamiamy nasze testy. I największym plusem jest to, że robi się to dokładnie przy wykorzystaniu tego samego API. To znaczy w momencie, kiedy napiszemy sobie handlery, których używamy przy developmencie, możemy je potem bardzo łatwo przenieść do naszych testów. No i tak, ostatnie zastosowanie tej biblioteki miałem w momencie robienia komponentu do asynchronicznego pobierania raportów. Mamy sobie tutaj widok tabeli i dla tej tabeli możemy wyeksportować plik CSV, który zbiera dane z tej tabeli. Każdy z tych raportów tak naprawdę może występować w 3 stanach. Jest to stan pending, jest to stan finished i error. Natomiast lokalny setup backendu jakby nie pozwala na to, żeby ten raport się kiedykolwiek wygenerował. On będzie się tak kręcił w kółko i jeśli chcę zobaczyć, jak ten komponent będzie się zachowywał w przypadku innych stanów, muszę tak naprawdę zamokować sobie backend. Takim najprostszym sposobem byłoby po prostu udanie się do serwisu i nadpisanie żądania HTTP w tym miejscu. Natomiast ma to parę niedogodności. Po pierwsze jest to ingerowanie w kod aplikacji, więc w momencie, kiedy chciałbym wrócić do tego domyślnego zachowania, musiałbym te zmiany cofnąć. No i też debugowanie byłoby trudniejsze, ponieważ nie zobaczyłbym tego requesta w networku, ponieważ ten request nigdy nie będzie miał miejsca, więc musiałbym dodać jakieś dodatkowe console logi.
żeby to działało. No i zamiast tego postanowiłem postawić sobie taki prosty proxy serwer. I tak jak mówiłem, konfiguracja jest bardzo łatwa, wystarczy zaimplementować 2 funkcje z biblioteki i jedyne co nam zostaje to zadeklarowanie naszych handlerów. Każdy, kto korzystał z jakiegokolwiek mikroframeworka backendowego, na pewno kojarzy tą składnię, gdzie podajemy najpierw URL, a potem mamy do dyspozycji obiekt żądania, obiekt odpowiedzi i jakieś dodatkowe funkcjonalności. Więc tak, maczuję sobie ten URL, pod który moja aplikacja wysyła zapytanie i zwracam przygotowane wcześniej 3 obiekty raportów. I dodałem też dodatkowo takie pole, żeby udowodnić, że to, co za chwilę zobaczymy w networku, pochodzi właśnie stąd. Startuję serwer i wracam do aplikacji. I tak, możemy zobaczyć, że w tej chwili dostałem 3 raporty, które przygotowałem sobie w moim kodzie. Widzę, że zarówno dla errora, dla raportu zakończonego i dla raportu, który się ciągle generuje, interfejs generuje się poprawnie i dodatkowo mogę podejrzeć ten request w networku. Z punktu widzenia przeglądarki wygląda to tak naprawdę jak zwykły request. Jest tutaj mała adnotacja, że pochodzi on z serwisu workera, ale jest to bardzo wygodne w przypadku debugowania, ponieważ mamy pewność, że request na przykład został wysłany. Jeśli chodzi tutaj o tą funkcję, to mogę tak naprawdę zwrócić sobie cokolwiek. Możemy sprawdzić na przykład, w jaki sposób aplikacja zachowa się, kiedy wyrzucimy 500. I w momencie przeładowania strony w naszych DevToolsach widzimy właśnie taką odpowiedź. Ok, tak jak mówiłem, dużym plusem jest to, że API jest wspólne, więc w momencie, kiedy skończę pracę nad daną funkcjonalnością, mogę napisać do niej testy i testy wykorzystują właściwie ten kod, który napisałem wcześniej. Poza tym, że importuję serwer zamiast workera, cała reszta pozostaje bez zmian. Tutaj u góry widzimy alternatywny kod napisany za pomocą JSMoka. Myślę, że ta wersja z mock service workerem jest dużo bardziej czytelna i przyjemna. I podsumowując, gdzie warto moim zdaniem stosować tą bibliotekę, to jest development. To pozwala na równolegle wdrażanie backendu i frontendu. Tak właśnie było w moim przypadku. Umówiłem się z Patrykiem na pewną strukturę danych, pod czym każdy z nas niezależnie mógł pracować nad swoją częścią i po kilku dniach nastąpiła integracja, wszystko w miarę działało, więc nie musiałem tak naprawdę czekać, aż najpierw backendowiec skończy swoją pracę. Debugowanie, jeśli mamy jakieś specyficzne dane, które wyrzucają błąd i chcemy to odtworzyć, bo na przykład dana właściwość jest nulem, nie umiemy tego wywołać ręcznie, możemy bardzo łatwo podmienić sobie JSON-a. Eksperymentalne zmiany. Czasami na przykład nie mamy dostępu do backendu, korzystamy z jakiegoś zewnętrznego serwisu, pobieramy na przykład kursy walut i chcemy zobaczyć, czy jesteśmy przygotowani na to, że z jakiegoś powodu ten serwis może nam zwrócić chociażby 500, albo po prostu nie chcemy za każdym razem prosić osoby odpowiedzialnej za backend o wprowadzanie zmian, co do których nie jesteśmy pewni. Możemy bardzo łatwo sobie takie zmiany wprowadzić tymczasowo i dopiero w momencie, kiedy będziemy pewni, że chcemy, żeby tak wyglądała ostateczna wersja, poprosić tak naprawdę o te zmiany. No i testowanie. To pozwala ze względu na to, że mockuje nam serwer na poziomie HTTP, te testy integracyjne są bardzo odporne na potencjalną zmianę sposobu wysyłania requestów. Przykładowo zaczynamy tworzyć aplikację w Reactie, wywołujemy początkowo fetcha bezpośrednio w komponentach, potem dodajemy Axiosa, potem zaczynamy organizować nasz kod w jakieś serwisy, potem jeszcze dodajemy React Query i generalnie
ze względu na to, że mokujemy na poziomie HTTP, a nie na poziomie na przykład serwisu albo fetcha, to nasze testy powinny być zdecydowanie bardziej odporne na te wszystkie zmiany. No i to tyle, jeśli chodzi o prezentację.